Siemka wszystkim, tutaj KB95 i witam w drugim odcinku Call of Cthulhu. W pierwszym odcinku, jak założyłem, były drobne problemy z dźwiękiem, dźwięk z mikrofonu był za cicho, tym powinno być już lepiej. No i właśnie zaczynamy. Nie, It's no use. The padlock won't give. Dobra, krótkie przypomnienie. Ogólnikowo jesteśmy detektywem śledczym, do którego przyszedł jakiś biznesmen, czy jego córka zginęła właściwie w pożarze. Rzekomo była psychicznie chora. I musimy wyjaśnić sprawę tej śmierci. Czy rzeczywiście to było coś normalnego. Trafiliśmy do Drugi, czyli do obecnego miasteczka, w którym jest dziwnie. W poprzednim odcinku pogadaliśmy w sumie ze wszystkimi mieszkańcami, ale obawiam się, że zapis jest odrobinę wcześniejszy, stamtąd kiedy próbowałem otworzyć zamek i będę musiał powtórzyć wszystkie rozmowy jeszcze raz. You live here? Why did you... We saw... Yeah. To świetnie. Wracamy zaraz. Aha. Odblokowałem... najpierw ich posłuchałem. Dzięki temu odblokowałem jedną dodatkową odpowiedź i chyba będę w stanie ich przekłamać. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut. Okay, oh. And is she who sent you? I thought I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Okej. Za pierwszym razem nie tak mi to wyszło. Zrobiłem właśnie ten sam co w pierwszym odcinku, czyli poszedłem tędy do nich, a później dopiero poszedłem posłuchać ich facowo. Tym razem odwrotnie, czyli chatka obok, dowiedziałem się o nożu, poszedłem do nich i ich to w sumie przekonało. Póki co jeszcze te momenty znam. Nie dzieje się tam nic nowego. Shoot. I'll have to find another way to get in. It's no use. The padlock won't give. Ja pierwsze. Dobra, to dość nawet utrudniłe. Well. A little mouse has got lost on our turf. Okay, tego już jest. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Już nawet normalny checkpoint. Będzie z powrotem od tego samego miejsca co wcześniej. Jeszcze jedna próba, jak ziomek znów mnie zadnie, to nie będę z nim gadał. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here?
I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Czyli idź do niego. Something real bad. Nawet jeśli się do niego tam Don't o put that beast back in the źródełko. water, you shysters. You're crazy. Can't understand. Tak samo wygląda jak to jest w Cthulhu. Jak nie masz gadaniny, nie masz zdolności właściwie detektywistycznych na jakichś wysokich poziomach, to sobie nie poradzisz. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Kat. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. I wracając nie tylko w tym Cthulhu, ale również w Cthulhu, w RPG-ach papierowych, na kartkach. Tak, tylko działa instynkt. It looks like there's a way in under this grate. No nie tak. A handle. It must come from these old winches. Tu jeszcze byłem i chyba właśnie tutaj wychodziłem później z magazynu po ogarnięciu tego wszystkiego. Dopada mnie kat. Chyba tak. Kat poczytamy później. Bądź też nie. Umiejętności 2 punkty posiadam. Siła może nie. Dociekliwość. Pilota. Nie. Otwieranie zamków. Dobra. Dobra, szybkie czytanko może o kartki na świeżo. Szefowa gangu przemytników alkoholu, dla której Darkwater stanowi bezpieczną kryjówkę, zawsze ma oko na swój teren, czyli opuszczone magazyny na przystani. Mam wrażenie, że boją się wszyscy tutejsi mężczyźni. Nawet Mitchell, właściciel zagubionego wieloryba, niechętnie nie mówi. Darkwater jest dla nich punktem wysyłki transportu whisky. Powoli przejmuje terytorium kapitana Fitzroya. Więc to coś wiemy. Podpowiedź o instynkcie gdzieś umknęła. No i już pamiętam jak to było. Póki się świeci, oznacza, że coś jest w pobliżu. This ratchet device seems to be useful. Po prawej.
Znaczy znak zapytania. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Jak coś jeszcze było? I could use this old winch to lift the grate. Dam trójkę. Jeszcze jedna rzecz była potrzebna. A właśnie. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Dokładnie to samo sobie jeszcze razem. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Nie mam siły, więc zepsułem. 0 na 10. Jakie cele? Wejdź do magazynu, poszukuj pomocy. W takich informacjach na pewno wszystko będę wiedział. Get us into trouble. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Cops, big hands. Well, what did you miss? No. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. Alkohol dostać? Proszę. You can't understand. You're not sailing. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Ja już będę w stanie mu to przekazać. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts.
Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Oh, I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us, and they'll be here long after we're gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Podjąłbym takie ryzyko. Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss it. Coś I accept the compliment. Well, ciula to tłumaczył? I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Dawać. Hello. You again. Tak What jest. can I get you? Tak. Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale. How much for a bottle of whiskey? $5. I guess I'm not desperate. I'm not judging you. That'll be all for now. Pewnie już teraz mi się nie przyda, skoro przekonałem kat. A może kiedyś. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Tu powoli. Nie śpiesz się. Mamy czas. Follow me. Nobody questions your authority here. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Widzieliśmy, O. którego skusiliśmy Okej. jeszcze. Ona mnie odkryła pała. Popiła. No tak, wcześniej szedłem tam sam. No też mam wytychy. That's how it's done. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. Ugh, this place stinks. What is the connection? Postaci. Between this place and the Sarah Hawkins case? Scena rekonstrukcji. Dobra, tu pewnie byłem nie tak.
tym etapie już nie byłem. Nieciekawe. What happened here? No, coś się dzieje ciekawszego już. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? To była mojanka? A nie. Miał musiał się wziąć. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Okej, czyli jeszcze liścik. Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Widzisz, że to wszystko. Tak. Trzymaj. Coś najciekawego. Dobra, na zewnątrz. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. O. Psychologiem myślową, bo siła albo siła zawodowa, więc... You sent your men away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Ta mimika twarzy. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Czym? Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. No nie dokładnie. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far? Yes. This mansion. Najpierw maga. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Krótki rozdział. Rozdział trzeci. Ogród rezydencji Hawkinsów. Pierce zdołał się dostać do magazynu. Uważane za opuszczone miejsce kryło garść niespodzianek. Ślady wskazujące na to, że magazyn ktoś tu niedawno mieszkał oraz częściowo spalony obraz. Że magazyn ktoś tu niedawno mieszkał. No zarobiście.
Gdy poszukiwanie Pierce'a przerywa funkcjonariusz Bradley, detektyw przekonuje go, aby wspólnie pracowali nad śledztwem. Funkcjonariusz zgadza się zawieźć Pierce'a do rezydencji Hawkinsów. Zabiste jest w ogóle to, że udało mi się ten test na siłę i go przestraszyłem. Lecimy dalej. Też mam bliznę na policzku. Jakaś pewnie coś się dobiło. No, zaczyna być bardziej klimatycznie. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? No, coś wydaje się dość ludzki. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Co jeszcze się znajdzie? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? That's right. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Częściowo zastanawiam się, czy nie jestem zbyt ufny.
zwiadnik miał być prowadzony za rączkę. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use. Nie! Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Jeszcze zejście w dół. Spore to. I wylądu. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Mam nadzieję, że najpierw dotrzemy do policjanta. A zanim tam pójdziemy, doczytamy coś nowego. Jakiś punkcik nowy? Dociekliwość, dobra. Tak, było funkcjonariusz Bradley, policjant z prowincji wierzy w porządek i sprawiedliwość. Nie jest wybitnym śledczym, ale zależy mu na poznaniu prawdy w sprawie Hawkins. Mieszkańcy wyspy traktują go przyjaźnie, mógłby pomóc w śledztwie. Silas Winchester, dozorca posiadłości Hawkinsów, stary dozorca posiadłości Hawkinsów. Silas Winchester wciąż sprawuje pieczę nad cmentarzem rodzinnym oraz polną rezydencją. Oddany Charlesowi Hawkinsowi, którego wychował jak własne dziecko. Darzył również szacunkiem Sarah Hawkins oraz ich syna Simona. Długie miesiące samotności w opuszczonej posiadłości sprawiły, że jest bardzo nieufny. Silas ciężko kładzie kwiaty na grobach Charlesa, Sarah
Sary oraz Simona. Jest bardzo nieufny, dlatego dał mi klucz bez większej gadania. Rezydencja Hawkins, ogród. Rezydencja Hawkins stoi na szczycie stromego klifu. Zaniedbany ogród kryje groby rodziny Hawkinsów. Piąży tutaj tylko stary dozorca Seria z Winchester, który zawzięcie broni ogrodu i wciąż kładzie kwiaty na grobach dawnych pracodawców. To przeraźliwe, ponure miejsce. Rozdział drugiego, magazyn Hawkinsa. Oficjalnie nieużywany od czasu, gdy zginął Charles Hawkins, młody niedawno tajemniczego lokatora. Wskazują na to pozostawione ślady. Należy zwrócić również uwagę na obecność zakrwawionych bandaży, a także tabletek przeciwbólowych i nasennych. Ponadto osoba ta wydaje się mieć obsesję na punkcie Sary Hawkins, o czym świadczą dokumenty mające związek z życiem Malaki. Fotografia i wycinek prasowy. Dopiero odkrycie częściowo spalonego obrazu, który funkcjonariusz Brady rozpoznał jako części kolekcji pochodzącej z posiadłości Hawkinsów, pozwala bez cienia wątpliwości połączyć rzeczy znalezione w tym budynku ze sprawą Hawkins. I potem kluczyk. Dobra, teraz do funkcjonariusza. Teraz do funkcjonariusza. Chyba, że jakaś scenka jakaś mnie pociągnie na drzwi. Która mam klucz. Nie, przed chwilą. Pierce, shall we enter? Zaraz. Myślę, że się nie będzie. No i chciałem się trochę wycenić, połazić, popatrzeć. Nie jest zgodnie z celem gry. Ale to jakiś ruch. On szedł tu, więc on mi pewnie chciał pokazać biały. Dokładnie tak. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. No właśnie, to się zastanawia. Jest rozwalone, a Silas kładzie kwiatki na jednym grobie, a na drugim grobie już się interesuje, mimo że w sumie... Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. No, no akurat. No. Także najpierw powinienem iść z funkcjonariuszem, groby. Później powinien powiedzieć, że mam gdzieś tu, że się tam spotkamy. Powinienem tu przyjść, zostać zaatakowanym przez Silasa, dostać klucz albo jechać nie. A później spotkać się z Berberem, którego tutaj nie ma, ale do mnie kurwa mówi. Jej. Let's take a look inside. I'm with you. Rezydencja Hawkinsów. Pierce z funkcjonariuszem Redayem przeszukali obiad rezydencji Hawkinsów. Rodzina jest pochowana na cmentarzu posiadłości, którego strzeże stary, uzbrojony w siekierę dozorca Silas Winchester.
Pierce i Bradley zdołali go uspokoić i zdobyć klucz do rezydencji Hawkinsów. Wchodzą do budynku w poszukiwaniu miejsca pożaru. No, czy Bradley przekonał Silasa, to nie powiedziałbym. Cały czas jest gra opiera się też w sumie na śledztwie, szukaniu poszlak, rozmowach i tak dalej i obawiam się, że to będzie dość nudny, horrorowy tytuł. Znaczy, że jednak Cthulhu może być trochę straszniej, może gdzieś tam klimat się jeszcze wyciągnie. Się okaże. Dalej leci. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Idziemy w tył Sherlocka Holmesa. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Wygląda na to, że Charles Hawkins się wkurzył na starsz. Skrajności jakoś. Simona Charlesa Wilsona. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Patrz. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Let's see if I can find something the cops missed. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Na fotografii Charles Hawkins pozuje niczym badacz na tle egzotycznych ruin. Powszechnie wiadomo, że wydał majątek na kosztowne sprawy. Ciekawe czaszko. Charles and Sarah's wedding, as painted by Sarah herself. Może najpierw poszukam normalnie. Normalnie nic nie ma. Did someone escape the fire? The child's corpse left a trace. Where are the others? Okay. Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Ale Charles leżał? Jak
If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? They had a fight. Why? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Historia medycyny XVIII wieku. Czyli kolejny do medycyny. No i tak. Gdzie światło? These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Czyli w tym pomieszczeniu coś jest. Może będę miał na twoje słowa tą dociekliwość. This door is blocked from the outside. Albo te poszlaki są na górze, albo mam za sobą dociekliwość.
Dick. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Ludzkie ciało, analiza porównawcza, dogłębna i bardzo szczegółowa praca naukowa zawierająca porównanie cech ludzkiego ciała z cechami zwierząt. Dzięki prostemu językowi uproszczeniom terminologicznym i treść jest przystępna dla laików. Medycyna. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. "20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep." One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Skarga. Szanowny panie, jak pan wie, zawsze darzyłem pana oraz pańską rodzinę wielkim szacunkiem. Niestety nie mogę już dłużej przymykać oczu na zachowanie pańskiej żony. W zeszłym tygodniu znów przyjacióła moich klientów. Wiem, że nie chcę nikogo skrzywdzić, ale dobrze by było, gdyby zajął się nią doktor Filler. Chyba tylko on jest w stanie przemówić jej do rozsądku. Jeżeli podobne problemy będą się powtarzać, to niestety z bólem serca będę zmuszony powiadomić o sprawie policję. Z poważaniem, Anton Verlaret. Chyba poszczaki są na dole jednak.
Locked. Aha. Kuźwa, jak ciemno. The boys' room. No co ty? The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Prywatny dziennik Simona. Chłopiec przejmował się stanem matki i jej atakami. Narastał również konflikt pomiędzy Hawkinsami. Czy może mógł być wynikiem sprzeczki? A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. What will her room reveal about her? Perfect. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. 75 mg amylobarbituralu. Co za ciężka nazwa. Co 4 do 6 godzin, jeżeli ataki będą zbyt gwałtowne, dodać 25 mg fenobarbitalu 3 razy dziennie. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu ani zażywać innych leków. Such an excessive dose. Either this man is a charlatan, or Sarah's condition is unlike anything I've ever seen. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Działają uspokojąco na system nerwowy, ale gdy już zacznie się zażywać, nie można bez nich żyć. Chyba zostało się dalej. My tu mamy. Cały Hawkins wygląda bardziej okrojasta niż prace anatomiczne. Czy to właśnie to straszyło po nocach? Straszyło, czy straszy? Też no ma jedynka. Ja tylko... Despite what happened, they seem to have loved each other. Czas Hawkins napisał kilka miejsców do swojej żony. Przeznaczenie nas połączyło. No zawsze nas...
This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Tak i raczej nie będę tego czytał bezsensownie. Tłumacz dla FS. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Jeszcze Francis Sanders. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. List od agenta. Moja droga Sara. Od kiedy postanowiłaś zaszyć się na tej odludnej wyspie, twoje dzieła zaczęły przyciągać coraz większą liczbę kolekcjonerów. Bogam się o przysłanie kilku nowych obrazów. Te ostatnie mroczne i dziwne są tak poruszające, jak żadne wcześniejsze i uzyskują bardzo wysokie ceny. Załączam wykaz twoich udziałów w sprzedaży. Nie zapominaj o swoim przyjacielu, który jako pierwszy dostrzegł twój geniusz i pokazał go światu. Całuję, Maximilian L. Was Sarah Hawkins interested in the occult? Looks like a revocation ritual. Was she trying to invoke something or banish it? Coś wiemy? Wiemy. Bradley? Is that you? Is anyone there? Wszędzie są takie maźnięcia, szpony. Znaczy wszędzie. W pomieszczeniach. A to wygląda jak ja. Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. Znaczy, skoczę do góry. A, no tak, więc nie zwróciłem uwagi. Jeszcze raz do tego pomieszczenia wejdę. Czy mogę tam coś przepatrzeć? Tu było to od Sary. Taki. Czekaj, tam sobie paliwo. Serio. Nie powiem, faceta się trochę... Faceta, babki. Facecie się trochę wystraszyłem.
I'll cover you. Wiem, że mogę przełączać. This door was closed earlier. Where did he go? Chyba mi też możliwość. Konsekwencja. Instynkt. Okej, i dociekliwość. Dobra, teraz wracam tam. W takim razie tylko podbiję to poziom instynktu. Coś tu jest. Aha. A crowbar. Could prove useful. Wreszcie. This door is blocked from the outside. Próbuję zamknąć drzwi. Po lewej, w którym poziomie żaden drzwi nie ma. Aha. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Czas, zmień twoje obawy, ale mogę zapewnić, że Sarah jest pod dobrą opieką w Instytucie Riverside. Nie ma żadnej wątpliwości, że jej stan wymaga bardzo dokładnych i uważnych obserwacji. Jej pełny potencjał będzie mógł się objawić wyłącznie wtedy, gdy zostanie umieszczona w bezpiecznym środowisku i otoczona wykwalifikowanym personelem. Oczywiście decyzja należy do ciebie, ale zdaję sobie sprawę, że nie masz już zbyt wiele czasu. Twój przyjaciel, Thomas Fuller. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Why are these letters here, and not with Sarah Hawkins' belongings? Te listy były otwierane, ale nie opuściły gabinetu Charlesa Hawkinsa. Są starannie związane sznurkiem. Dlaczego Hawkins przechwytywał swoje żony? No, zaczekaj. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Na fotografii znajduje się Charles Hawkins, kapitan Fitzroy oraz 6 mężczyzn. Wydają się być ze sobą w dużej zażyłości. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Ale dźwięk się sypie. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Mapa Dark Water narysowana odnośnie przez Charlesa Hawkinsa. Niektóre miejsca zostały zamknięte półkiem. This panel is movable. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Oh, that's all. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Dobra, ale chyba nie będziemy korzystać z narzędzi. Tworzysz map podróży.
Tak, 7,5. Dobrze rozumiem. Doesn't work. With this, I should be able to force the gears. Dobra. Well done, Pierce. Nie. Tunele po rezydencji Hawkinsów, rozdział 4. Oględziny miejsca pożaru w rezydencji Hawkinsów pozwoliły ustalić jego prawdziwą przyczynę. Pierce i funkcjonariusz Bradley teraz na tropie ocalałego zaczęli szukać dowodów. Gdy okapturzony mężczyzna wskoczył do warsztatu Sarah Hawkins, aby ukraść obraz, detektyw i funkcjonariusz ruszyli w pogoń. Człowiek ten zaprowadził ich do biura, którego właścicielem był Charles Hawkins. Odkryli tam tajne przejście. Pierce i Bradley weszli do tunelu biegnącego pod posiadłością. I to będzie zapowiedź w sumie następnego odcinka. W tym miejscu się z wami w sumie żegnam. Miłego dzionka i do następnego. Cześć.